Po naszym 2-miesięcznym pobycie na wybrzeżu Kolumbii potrzebowaliśmy zmienić klimat. Powiedzmy sobie szczerze, ani ja, ani Niko nie jesteśmy fanami pięknych, dziewiczych plaż, palm z kokosami czy turkusowej wody. Miejsce w Kolumbii, do którego mamy ogromny sentyment, to Leticia, miasteczko graniczące z 2 innymi państwami. Mieliśmy tydzień wolnego, więc kupiliśmy bilety samolotowe i wyruszyliśmy do regionu Amazonii, który zajmuje aż 41% całej Kolumbii i jest to strefa najmniej zamieszkała w tym kraju. Witajcie w Leticji. Jesteśmy na samym południowym wschodzie kraju, jakim jest Kolumbia, i jesteśmy na granicy 3 krajów. Jakich krajów? Domyślacie się pewnie już. Kolumbia, Peru i Brazylia. W Kolumbii jesteśmy w wiosce, w mieście tak naprawdę, bo to jest dość duże miasto, Leticia. W Peru bylibyśmy w Santa Rosie, a w Brazylii bylibyśmy w Tabatinze. Nie da się tutaj dojechać samochodem, motocyklem, nie da. Można tylko przejechać samolotem albo przypłynąć z Peru lub przyjść z Brazylii na nóżkach, ale żeby do wioski Tabatinga, do Brazylii się można było dostać, trzeba też przypłynąć łodzią z Manaus. A z Peru można przypłynąć z Iquitos. Leticia jest stolicą departamentu Amazonas w Kolumbii i leży na lewym brzegu najdłuższej rzeki świata, czyli Amazonki. Jest to 40-tysięczne miasto położone na granicy nazwanej oficjalnie Tres Fronteras, czyli 3 granice. Leticia to tętniące życiem, rustykalne i parne miejsce. Populacja tego miasta składa się z wielu różnych społeczności tubylczych, między innymi takich jak Nukak, Ticuna czy Yaguas. W latach 50. nastąpił tutaj duży przypływ ludzi z Bogoty, Cali czy Medellin. Te rodziny nadal tu mieszkają i pracują. W latach 70. handel kokainą się tutaj bardzo rozwijał. Wiele rodzin bardzo szybko się wzbogaciło i do dzisiaj ludzie dobrze tutaj mówią o Pablo Escobarze. Obecnie Leticia jest głównym punktem turystycznym umożliwiającym dostęp do amazońskiej dżungli. Najlepsze są poranki w Leticji. Przyszliśmy tutaj o 7 rano, a mieliśmy przyjść na wschód słońca, ale się nie udało. Tutaj w porcie w Leticji dzieje się cały czas coś. Dzisiaj rano na przykład te wszystkie banany, które tutaj widzicie, one są z Peru, z regionu mniej więcej Iquitos, nawet od wszystkich społeczności, które są na rzece Amazonce, pomiędzy Santa Rosa, czyli wioską Peru, która jest tutaj 3 minuty stąd można popłynąć, a Iquitos, czyli, że tak powiem, stolicą dżungli peruwiańskiej. Także te wszystkie banany idą tutaj do Kolumbii i teraz je ludzie będą sprzedawać. To nie są zwykłe banany, to są banany platanos verdes, czyli one są do smażenia albo gotowania. Ich się tak nie je, tak jak my jemy nasze banany. Zaraz obok portu w Leticji jest lokalny targ, na którym możecie kupić pięknie wyglądające warzywa, owoce czy ryby, które zostały świeżo wyłowione z Amazonki lub jej dopływów. A jeśli jesteście głodni, to warto tutaj spróbować lokalnych przysmaków, na przykład ryby kucza czy pirani. Mieszkańcy Leticji zazwyczaj jedzą ryby na śniadanie na tym targu. Tutaj w Leticji, zaraz obok portu, jest takie miejsce, gdzie wszystkie domy są na palach. Dlaczego są na palach? Ponieważ jesteśmy zaraz tutaj obok rzeki, więc jak tylko jest agua alta, czyli jak jest bardzo dużo wody, wtedy jak tu najwięcej leje, to po prostu zalewa bardzo dużą część tutaj podłoża, powierzchni. Także tutaj wtedy to jest wszystko zalane wodą i można do tych domów tylko i wyłącznie dojść, nie wiem czy widzicie tutaj, ale po prostu takimi deseczkami, które są bardzo, bardzo wąskie. Także tak to wygląda, jak jest właśnie ta agua alta. A teraz jesteśmy, jak jest
trochę jest bardziej agua baja, ale jak byliśmy tu 5 lat temu, to było tutaj mnóstwo wody i wszędzie po prostu ludzie albo dopływali łódeczką, albo maszerowali po tych takich wąskich mosteczkach. A w ogóle 5 lat temu, właśnie jak tu byliśmy, to słuchajcie, my z Leticji płynęliśmy 5-dniowym statkiem, tak naprawdę 2 statkami do Peru. Pierwszy do Iquitos 3 dni, na hamaku spaliśmy, a później 2 dni promem. Znaczy to jest taki prom, to jest naprawdę taki stary, zardzewiały statek, którym się płynie, gdzie płacicie tylko 170 zł za 3 dni, czy nawet mniej, już nie pamiętam ile to było, ale to jest naprawdę przygoda życia. Płyniecie Amazonką, czyli najdłuższą rzeką świata, śpicie na hamaku, na otwartej przestrzeni, bo są też kajuty, ale uwierzcie mi, lepsze były hamaki, bo na jednym statku byliśmy na hamakach, na drugim byliśmy w kajucie, bo się już baliśmy o nasze rzeczy, bo no, na tych statkach często podobno właśnie przemycają narkotyki, także zawsze policja patrzyła co i jak, zawsze sprawdzała, czy nie mamy narkotyków, ludzi po prostu sprawdzała. Ale to była przygoda życia, bo naprawdę zatrzymywaliśmy się w różnych takich wioseczkach, widzieliśmy życie lokalnych mieszkańców, do których tylko jeden statek co tydzień przypływa, bo nie ma tam żadnego innego środka transportu, nie latają samoloty, nie ma motocykli, aut, tylko może przypłynąć statek. W Leticji znajdziecie różnego rodzaju domy. Te dla nas bliższe to po prostu domy z cegły, których jest w mieście najwięcej. Jednak koło portu jest bardzo dużo domów drewnianych, które stoją na palach, lub po prostu domów, które są budowane na wodzie. Są to jednak jedne z najuboższych miejsc do życia w tym mieście. Powierzchnia, po jakiej ci ludzie chodzą, jak nie ma wody, jest skontaminowana odchodami, które odchodzą z tych domostw. W takim jednym drewnianym domku zdarza się, że żyje parę rodzin, a jeśli jest agua alta, czyli wysoki stan wody, to czasami te domy po prostu zalewa. Mimo tego mieszkańcy tych domów dbają o swój kąt na ziemi. Przed wieloma domami widziałam często ogródki kwiatowe. Czasami domy były bardzo ładnie pomalowane w różne wzory nawiązujące do dżungli. Widać, że naprawdę tutejsi mieszkańcy starają się stworzyć miejsce, w którym będą się dobrze czuli. No i kochani, w całej Kolumbii i też tak musi być w Leticji, leci vallenato, czyli ta muzyka, co słyszycie tutaj cały czas. To jest ludowa muzyka, często grana na akordeonie i ona leci po prostu cały czas od rana, od 6 rano. Ostatnio wiosnę leciała o 6 rano, aż do rana. Ona cały czas leci. Także ja już mam dość vallenato, ale to jest taki typowy vibe kolumbijski. Przepłynięcie do Peru kosztuje nas 5 zł. Idziemy za tymi panami. Więc bierzemy taką łódeczkę na stronę peruwiańską. Jesteśmy na najdłuższej rzece świata, płyniemy właśnie Amazonką i płyniemy, wyobraźcie sobie, z Kolumbii do Peru. To jest niesamowite. Brakowało mi tego, 5 lat tutaj byliśmy. Jak 5 lat temu tutaj byliśmy i spływaliśmy rzeką Amazonką, ale być tutaj znowu na Amazonce to jest dobry feeling. Zaraz przede mną macie Peru, a za Nicolasem, który teraz nagrywa, macie Kolumbię. A w tamtą stronę, tutaj na moje prawo, macie Brazylię. I po 5 minutach jesteśmy w Peru. Witajcie z powrotem w Peru, ale naprawdę czuję się tutaj, jakbym była w Peru znowu, bo jesteśmy w Peru. To jest tutaj naprawdę peruwiańsko. I lomo saltado wszędzie, czyli główne danie Peru. O, strona peruwiańska już od razu widać, że jest o wiele mniej rozwinięta niż
niż na przykład Leticia, no ale w Leticji mieszka 40, w Tabatinze 80 000, a tutaj w Santarosie nie wiem, zaraz zapytam. Najgorsze jest to, że naprawdę w tych wodach obok domów są wszędzie śmieci. W tych trzech tutaj miasteczkach granicznych możecie płacić 3 walutami. Pesos kolumbijskimi, realami brazylijskimi i solami peruwiańskimi. Także jesteście w Peru teraz, możecie płacić inną walutą niż peruwiańską. To jest super dla mnie. Miałam jeszcze sole, także wydałam już tutaj sole. A dolary, euro możecie spokojnie zamienić. Tu po prostu tutaj jest bardzo właśnie duży biznes kantorów, wymian walut. Są wszędzie, a zwłaszcza w Leticji i w Brazylii. Przez to, że tutaj dostęp na wyspę Santa Rosa, gdzie jesteśmy, jest bardziej utrudniony, bo nie można dojechać tutaj motocyklem czy tuk-tukiem, można tylko przypłynąć. Tutaj jest o wiele właśnie mniejszy taki biznes turystyczny. Najwięcej turystów przyjeżdża jednak do Brazylii i do Leticji. Tutaj turyści naprawdę bardzo rzadko przyjeżdżają. Jaki widoczek mamy. Fajnie, no? Niko wypatrzył papugi guacamayo. Popatrzcie. Wiadomo, są tutaj udomowione. Myśleliśmy, że to w ogóle są plastikowe, a to są prawdziwe papugi. Kelner mówi, że one latają, ale zawsze tutaj przylatują z powrotem. Pero están en libertad? Así? No, one są na wolności, tak mi mówi kelner. Niesamowite. Sí, ¿Y cómo se vive acá? tú aquí vives bello, aquí es tranquilo, es un aire puro. Tú sabes que aquí, Perú es el pulmón del mundo, ¿no? ¿Me entiendes? Claro. Ese es el pulmón del mundo, es bello, comes los pescados, comes los pollos, lo que crían, lo que se cría, comen maíz, frijoles, chicla, de todo. W Santa Rosie jest około 2-3 tysiące mieszkańców. Tak mi powiedział tuk-tukarz. Voilà, więc jest to najmniejsza, więc wiadomo, że jest to wieś. Nie tak jak Leticia i Tabatinga, które mają kilkanaście tysięcy, kilkadziesiąt. Gdzie idziemy, kochanie? A gdzie chcesz? Idziemy teraz do Brazylu. Do Brazylu! Więc jesteśmy w Brazylii. Czym się tutaj różni granica? Oczywiście tym, że tutaj mówią w języku portugalskim, więc wszystkie napisy, jakie macie na sklepach, na portach, są po portugalsku. Ale tak, to jesteśmy tutaj w porcie. Port się za bardzo nie różni od tego portu w Leticji. Może różni się tym, że jest tu naprawdę więcej śmieci. No ale Tabatinga to jest miasto 2 razy większe niż Leticia. Więc jest troszeczkę też bardziej, nie że niebezpieczne, no ale wiecie, więcej ludzi tutaj jest. Nie można wszystkiego nagrywać za bardzo. Ale co wam chciałam pokazać, tam zaraz ze mną macie statki. I one właśnie, takie duże promy, one płyną do Manaus, 1000 mniej więcej kilometrów, 4 dni. Także sobie możecie pojechać do stolicy amazońskiej dżungli w Brazylii i to takim promem. To jest naprawdę piękne. Na pewno to zrobimy kiedyś jeszcze z Nikolasem. Powiem wam, że ja pamiętam, jak płynęliśmy promem z Leticji do Iquitos, czyli peruwiańskiej stolicy Amazonii, to tam jak płynęliśmy 3 dni, wszyscy wyrzucali
plastiki do Amazonki, tak? Do rzeki Amazonki, czy sobie to wyobrażacie? Nawet kontenery, koszy właśnie z takimi plastikami, bo wszystkie jedzenie, całe jedzenie na statku podają właśnie w takich plastikach. Później biorą i wyrzucają to wszystko do Amazonki. Mam nadzieję, że to się zmieniło w ich głowach, że już tak nie ma. Ale to było dla mnie niewyobrażalne. A popatrzcie, co tu się dzieje. Tak jest w każdym porcie niestety. W Santa Rosie, w Leticji, w Tabatince. Tutaj zaraz przy tych śmieciach łowi ryby. Pero tanta basura acá. Sí. Sí, ay, pero no comen eso. No comen eso. ¿Dónde se puede ir hasta Brasil? ¿Hay un pueblo otro? ¿Otro pueblo? Benjamín. Benjamín. Ahí no pregunta ahí. Ok. Ahí, ¿Una hora allá? No sé. Ven. ¿Cuántos minutos aquí para Benjamín? 25. 25 minut. Senikuś, jedziemy do Benjamin? 25 minut? No możemy. No chodź. Allá. Już jest 4. A, bien, brawo. Patrzcie, złowił. Ale ładne te rybki. Pablo, ¿es acá? No, gracias. Tego mnie, musimy sobie zabrała. Nie udało nam się jechać, jest za późno, bo ostatnia łódka jest o 5:30, a teraz jest już 5, więc żeby nie udałoby nam się wrócić stamtąd. A jutro o 10 rano mamy samolot, więc nie ma bada. By the way, czy zauważyliście, jakże to moje profesjonalne tatuaże? Uno dos, jestem jak Pocahontas prawie. Jeszcze czarne, długie, mocne włosy by mi się przydały. I troszeczkę ciemniejsza karnacja. Bardzo dobrze zrobione, kochanie, nie? Bardzo dobrze zrobione przez profesjonalistę z Puerto Nariño. Ale, co chciałam wam powiedzieć, że one są zrobione z owocu, czy z owoca? One są zrobione z owoca, który się nazywa huito. Także pobiera się nektar z tego owocu i później się robi z tego tatuaże i one się trzymają przez 3 tygodnie podobno. Taka uwaga, próbuję mojego portugalskiego. Czy to jest to? Sejam bem-vindos za Tabatinga. No, to nie było to. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Sejam bem-vindos za Tabatinga. Powiedz ty. Spróbuj. Sejam bem-vindos a Tabatinga. A, okej. Sejam bem-vindos za Tabatinga. Oko. Kurde, nikt dobrze mówi. Em adquirir uma Honda 0 km. Pomiędzy Peru, Kolumbią i Brazylią to Brazylia wygrywa na najgłośniejszą muzykę. Uwierzcie mi. Na drugim miejscu jest Kolumbia. Jesteśmy w Brazylii, więc trzeba wypić caipirinę. Muza jest oczywiście. Jest i Rio de Janeiro. Allá. Ostatni zachodzik słońca w Leticji. Jest tu tak całkowicie innie niż we wszystkich regionach Kolumbii, że musicie tutaj przyjechać, jak odwiedzacie Kolumbię. Jeśli już wybierzecie się do Leticji, to warto jest zwiedzić pobliskie wioski, czy to kolumbijskie, brazylijskie, czy peruwiańskie, do których można dotrzeć drewnianymi łódkami lub publiczną, amazońską taksówką. W kolejnym odcinku zabieram Was na przygodę przez duże P. Bardzo chcieliśmy po prostu popłynąć do jakiejś wioski, zostać tam na noc i zobaczyć kulturę tutejszych tubylców. Wzięliśmy więc drewnianą łódkę z kapitanem i popłynęliśmy w miejsce, które wybraliśmy na mapie, nie wiedząc absolutnie, co tam czeka na nas. Do zobaczenia za tydzień.